Witam, zapraszam na drugi film z serii Ozdoby Wielkanocne. Dziś pokażę Wam, jak zrobić koszyk z takim śmiesznym zajączkiem. Taki koszyk składa się z misy i wyplecionych rączek i główki zajączka. Zając składa się z misy z wyplatanym dnem, wyplatanym na bazie gwiazdy ośmioramiennej oraz rączek i nóżek zrobionych splotem spiralnym oraz wyplecionej główki i uszek. To jest właśnie przykład tak wykonanego zajączka. Spód misy to wyplatane dno na bazie gwiazdy ośmioramiennej. Przygotujcie sobie więc 4 pary po 2 rurki. Rurki układamy w gwiazdę ośmioramienną. Mogą być to rurki z nadrukiem gazetowym. Jak zrobić taką misę pokazywałam już wcześniej, nie będę powtarzać tego. Popatrzcie proszę na poprzednie moje tutoriale. Pamiętajcie tylko, że góra tej misy musi mieć lekko zagięte do wewnątrz brzegi. Dlatego rurki osnowy musicie skierować nieco do środka i zrobić 2-3 rządki w ten sposób. Oczywiście na koniec zakańczamy naszą misę, chowając rurki osnowy pomiędzy splot, pomiędzy ścianki. Pomijamy pierwszy rządek, ten najbardziej u góry, i drutem dziewiarskim, tworząc tunelik, robimy miejsce na włożenie każdej rurki osnowy właśnie w ten tunelik celem schowania jej. Tak musicie postąpić z wszystkimi rurkami osnowy po kolei, później nieco je docisnąć i obciąć resztki. Tu kolejny przykład zajączka. Misa została zabarwiona kolorem takim do tkanin, barwnikiem albo bejcą do drewna. Teraz wykonamy rączki zająca. Jest to splot spiralny, także zapraszam na tutorial, powyżej widać link. Moją podstawą do wyplecenia rączki będzie klej, jest to średnica około 3-4 cm i wyplatamy rączki splotem 6+1, czyli układamy 3 rurki, czyli mamy 6 końcówek i 7 wyplatamy. Musicie wypleść około 40 cm takiej właśnie rury tym splotem spiralnym. I teraz chcielibyśmy to zakończyć tak, żeby z obu stron wyglądało tak samo. Z tej poprzedniej strony, ze względu na pierwotne ułożenie rurek, mamy taką jakby gwiazdkę i w tej chwili te rurki również tak musicie przepleść, żeby przechodziły do przeciwległych części. Tam to zahaczcie, podklejcie klejem. Obie części wyglądają tak samo. Zabieramy się za głowę zająca. Głowa zająca osadzona jest na wykonanych rączkach, mniej więcej w ich połowie. W tym celu musimy tutaj umieścić rurki, które będą naszymi rurkami osnowy. Oczywiście używamy drutu dziewiarskiego, podważamy rurki i wkładamy w ten sposób 4 dodatkowe rurki. Będą one służyły do wyplecenia głowy. Głowa musi być na początku lekko rozszerzona, później zwężająca się, identycznie jak w części pierwszej pokazywałam, jak wykonać głowę kury. Górę zakańczamy też tak samo i wzmacniamy odrobiną kleju. Następnie należy zrobić uszy zająca. W tym celu potrzebujecie drut, może być budowlany, może być florystyczny. Musicie włożyć go w rurkę i umieścić na głowie, tak jak pokazałam na filmie. Ten drut jest nieco krótszy niż rurka, to byłyby za duże uszy zająca. Zaznaczcie sobie, gdzie drut się kończy i obie końcówki zagnijcie do góry, formując kształt ucha. Pomiędzy tą rurką z drutem będziemy wyplatać wnętrze ucha
To jest bardzo takie proste przeplatanie, tak jak robi się rączki koszyków, czy tak jak wyplata się płatki kwiatków. Jedną rurką zahaczoną na samym początku wkładacie ją raz z jednej, raz z drugiej strony do środka pomiędzy ten kształt. Na końcu jest dosyć wąsko, więc już jej nie włożycie do środka, zatem 3-4 razy oplećcie obie rurki z drutem i końcówki podklejcie klejem. Niepotrzebne części oczywiście ucinamy i uszka skończone. W ten sam sposób wykonajcie również drugie ucho i wyplećcie splotem spiralnym 6+1 dwie krótkie nóżki zająca. Wszystko to wybarwiłam na inny kolor niż misa. Lubię, żeby to się odróżniało, ale oczywiście to jest Wasza decyzja. Oczka zająca to gotowe oczy, które kupimy w pasmaterii czy w sklepie hobbystycznym. Wąsy czy grzywka to są pakuły hydrauliczne, a zęby wykonałam z kawałka białej tektury. Wszystkie te części przyklejamy klejem na gorąco do głowy zająca w kolejności. Najpierw wąsy, potem zęby, na koniec jeden koralik jako nos i oczywiście oczka. Na samym końcu możemy zrobić śmieszną grzywkę zająca, ale to oczywiście nie jest konieczne, nie jest wymagane. Teraz tą część z rękami i głową musimy przykleić do miski. Używamy kleju na gorąco, kleju z pistoletu, dajemy dużą ilość tego kleju i mocno przyciskamy. W ten sam sposób umocujecie nóżki zająca. Na koniec jeszcze jakaś ozdoba, może być to wstążka, może być to kokarda, co kto lubi, można mu tutaj zrobić krawat. To już jest też Wasza inwencja i absolutna dowolność. Zajączek właściwie jest gotowy. Myślę, że będzie fajną ozdobą wielkanocną. A ja jak zwykle bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na resztę moich tutoriali i zapraszam również do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.